Dzień dobry. Dziś na tapecie znów BMC Alpine Challenge, ale niech Was nie zmyli, terenowe jakby nie było otoczenie, bo to będzie materiał typowo serwisowy. Coś tutaj, nie wiemy jeszcze gdzie, zaczęło strzelać, przynajmniej tak komunikuje użytkownik, więc z tymi dziwnymi, nieokreślonymi trzaskami postaramy się jakoś poradzić, podziałać, poserwisować, w ogóle dowiedzieć się, z czego one wynikają i co da się z tym zrobić. Materiał odnośnie dziwnych trzasków w rowerach, które może u Was występują, już na kanale jest, więc w prawym górnym rogu możecie sobie zerknąć. Mniej więcej tam. Ale też pojawi się tam materiał odnośnie Piasty Alpine 11, którą z tego roweru już serwisowaliśmy i mam nadzieję, że to nie ona sprawia problemy. No i jak zdiagnozować problem? Trzeba się najpierw przejechać, więc zaczynajmy. No i tu pierwszy objaw, jaki ja już słyszę, to gdy kręcę leciutko, to cisza. Myślę, że teraz już bardzo wyraźnie słyszane trzaski, one głównie przy pedałowaniu. Jeśli odpuścimy pedałowanie, to cichną. Czuję bardziej jak pod lewą nogę. Gdy dociskam lewą stronę, to dźwięk jest mocniejszy. No na wstępie ja tutaj już widzę, że dokładanie siły, przykładanie nogi do pedałów, mocne pedałowanie po prostu powoduje to trzeszczenie, stukanie. Głównie lewa noga, aczkolwiek co ja bym jeszcze zrobił? Teraz już właściwie prawie na 100% wykluczyłem stery, bo jadąc, hamując na zmianę przednim, tylnym hamulcem, szarpiąc za kierownicę, nie słyszałem nic. Gdy podnosiłem nogi z pedałów, też przy mocnych skrętach nie słyszałem nic. Więc kierowałbym się w ten rejon, napędowo-korbowo-tylno-kolisty. Tak jak mówię, pełny serwis Piasty robiłem osobiście, więc to też zostawiłbym na szary koniec do sprawdzenia, jeśli cała reszta zawiedzie. Mocowanie koła, sam też robiłem, z supportem nie robiłem nic. No ale tutaj przy dokładaniu mocy, mogło się coś dziać też z siodełkiem. No wiecie, praca nogą na pedały też sprawia, że nasze pośladki uda pracują, więc mogliśmy nieświadomie, dokładając nogi, tak naprawdę ruszać siodełkiem. O, słyszeliście to? No to było solidne, ale przestało. Być może to jakieś pojedyncze trzaski. Nie wiem, ale brzmiało złowrogo. Kurczę, brzmiało inaczej, bo tamto pykanie było takie regularniejsze i cichsze. Choć tutaj też coś się dzieje. Dla łatwości pokazania Wam jednak pewnych aspektów odwracam na chwilę rower. Po prostu jest mi to prościej nagrać. Od spodu ten mechanizm napinający pasek trzymany jest przez 4 śrubki na imbusik. Je popuszczę jako pierwsze. Imbusiki 2,5. One chyba same z siebie już były popuszczone. Co wskazywać może na pierwszy z problemów. W ogóle sprawdźmy. I widzicie, w czym jest problem. Ja jeszcze tego dobrze nie popuściłem, a tutaj już mamy luzy. A z ciekawości dokręcę tylko te śrubki mocujące mechanizm napinający i zobaczymy, czy przestanie szczelać. To co, jazda testowania? Kurde. No i cisza. Jakbyście byli ciekawi, to tak, dużo filmów w ten sposób się kończyło. Ale tego sobie nie odpuszczę, bo i tak pokażę Wam serwis tego systemu napinającego, bo to z pewnością się przyda. I również supportu, choć o supportach jest osobny materiał i jego też w prawym górnym rogu widzicie. Możecie sobie tam wrócić, to jest dość solidne kompendium. A ja z goryczą, że w sumie za dobrze chyba dbam o te rowery, bo nic się tu nie chce psuć. Biorę się za ten serwisik. Zdejmujemy najpierw korbę, w tym wypadku Gates, bo mamy tu napęd na pasku karbonowym i ten Gates ściąga się bardzo podobnie do DABA, FSA. Mamy na wierzchu nakrętkę, do której mógłbym przyłożyć imbusa 10. O, widzicie, nakrętka nawet tutaj jest luźna. Ja Wam zresztą, jak już ona lekko wychodzi, to ją wykręcę.
Dobrze, że to zauważyłem, bo jak ona by się zgubiła, to by była lipa. W środku jest imbus na 8 i to działa jak taki samościągacz, czyli to powinienem mieć wkręcone. W dabie to będzie na klucz pinowy, czyli będzie miało w sobie takie 2 albo 4 dziurki, więc to musi być skręcone, żeby można było wykręcić korbę. Wkładamy 8. Ja to robię w ten sposób, bo z tego chwytu mam dość dużo siły. I odkręcamy. I śruba cofnęła się do nakrętki, więc po pierwszym luzie zaczyna się robić znów ciężko. Więc już powoli wyciągamy ramię. I tak jak ja normalnie zrobiłbym to wcześniej, czyli popuścił ten mechanizm napinania, żeby pasek był zupełnie luźny, chociaż on i tak luźny już jest, to po zdjęciu tego ramienia będę miał po prostu tam lepsze dojście, żeby znów bez obracania już te śrubki z spodu popuścić. Ramię na bok, imbus 2,5 i po trochę każda śrubka. Teraz możemy sobie za te otwory lekko pociągnąć. Ja sobie poradzę, mam nadzieję, 2 imbusami. Wkładamy 2 imbusy. O. I przekręcając w tym wypadku do przodu, pasek robi się już zupełnie luźniutki. Biorąc pod uwagę, że ten pasek jest na tyle luźny, że mogę go zdjąć, no to nic prostszego, zdejmuję go. Damy sobie siedzonko tu, młoteczek, o jak dobrze. I korba wyszła. Ej, no powiem wam, że samo łożysko gładko się kręci, luzu nie ma. Trochę wiecie, sama bieżnia tu po prostu na łączeniu z korbą, bo to jest chyba stalowe. Oś wygląda na stalową. Trochę przyrzewiała po prostu w tym miejscu, ale no, wyciągamy dalej. Mam podejrzenia, że te śrubki muszą wyjść do końca, więc je bardzo wykręcimy. Wykręcimy zupełnie, bo ja muszę je wyczyścić, nałożyć świeżego kleju na nie. O, i wychodzi całkiem. Ok. No to niedokręcone miało prawo strzelać. Patrzcie, co tu się dzieje. No, jakiś smar z zabrudzeniami. No taka gigantyczna mufa mimośrodowa. To jest bardzo prosty w swoim działaniu napinacz tegoż właśnie paska. Oczywiście trzeba dobrać wyjściowo dobry rozmiar paska, żeby dało się go napiąć, żeby nie brakło zakresu tej regulacji, ale też nie za krótki, żeby w tym maksymalnym położeniu dało się w ogóle go założyć. No i wtedy tą regulacją, przytrzymując tą mufę tymi 4 pinami, można pasek porządnie napiąć. Ja się biorę za czyszczenie tego. Teraz jak wykręcić sensownie miski supportu z tego systemu napinania. Prawdopodobnie najsensowniej byłoby, jakbym to wkręcił, chwycił tymi śrubkami jeszcze na chwilę i dopiero odkręcił jedną i drugą stronę. No to się wydaje najprostsze rozwiązanie, więc ja wracam, wkładam to jeszcze na sekundkę. No przyznacie sami, że przy takim śpiewie ptaków grzechem byłoby siedzieć w warsztacie. Dla stabilności to ja sobie go zdejmę. O, dobra. To nie był wielki problem. Ładnie gwincik nasmarowany. No, nie jest tak źle. Woda tu w środku nie pływała. Dobra. I tu druga strona też elegancko. Powiem wam, że z tym siedzeniem, w ogóle dodatkiem do tej niby wersji Pro Topika, nie? Tej skrzynki, materiał o tym jest na kanale, to tak trochę brałem to jako żart, nie? Taki dodatek, nie dodatek. Ale kurde, robi robotę. Taka jak dla mnie przynajmniej. Wiadomo, że możemy sobie regulować stojakiem, ale dla mnie przyjemne, wiecie, taka pozycja bliska przykucu słowiańskiego, więc wygodna. Spoko ten stoliczek. No to ciach. Czyścimy tutaj bebeszki, bo tutaj jest dużo smaru z jakimś piaskiem, dziadostwem. Czyścimy to, bo nie wygląda zbyt zachęcająco. Śrubki też czyścimy. Co z miskami? Luzu nie wyczuwam. Kręci się gładko. Piasku nie słychać. Druga strona. Luzu nie wyczuwam. Trochę kręci się luźniej, więc tutaj na pewno smaru trzeba dołożyć. Czyszczenie, smarowanie. Składamy i pewnie jazda. No i mufa w miarę wyczyszczona. I tutaj suporcik. To też ustrojstwo przeczyszczone. To. No i teraz tak. Podhaczymy sobie uszczelkę. Z zewnątrz owszem jest ona zapaprana, ale w środku nie, no czyściutki smar. Nie jest czarny.
Nawet nie jest jakoś spracowany szczególnie. Więc tutaj w zasadzie do środka to dopakujemy świeżynki. Jedz malutki do pełna. Niech się tam ładnie rozprowadzi. Kulki go wciągną głębiej. Uszczelka z tej strony, jak już ten smar tutaj z uszczelki mamy, to możemy go zdjąć, chociaż on też nie jest zły. Wyczyścimy uszczelkę. Z drugie łożysko też muszę plasticzek zdjąć. Trochę tego degreasera. Rozpuści te resztki smaru. Oho, i cyk, jak nówka sztuka. Ten smar tutaj domkniemy. W czasie pracy, co tam będzie go za dużo, to sobie wyjdzie bokiem przez uszczelkę. Chociaż też nie pchałem do samego pełna, tak. W tym GXP tutaj łożysko przytrzymywane jest takim pierścieniem rozporowym. Pierścień rozporowy. Łożysko się oczywiście nie wysunie, ale zdjęcie tego pierścienia pozwala mi na wyczyszczenie tutaj wszelkich brudów spod niego. Jego samego też przetrzemy. No on jest pewnie jakiś stalowy czy coś, więc lekko go smarem potraktujemy, żeby nie rdzewiał. Na wierzch smar, ładna warstewka, hydrofobowa. Ten rower nie jeździ po deszczach, ale jakby kogoś tam dołapało. Ciach, ta strona zrobiona. Trochę rdzy tam ze środka, te sprawy. Wiecie, o co chodzi. No i drugi plastik, żeby go nie uszkodzić. Wejść, podważyć. Z drugiej strony wejść, podważyć po trochę, żeby nie pękło. O, wyszedł, nie pękł. Jest kulturka. No tutaj też piasku trochę. Nie będę osłony z łożyska na razie ściągał. Postaram się to wyczyścić tak jak jest. Jak będzie w miarę czyste, to wtedy. Tu od środka jeszcze trochę smaru jest. Tylko on to jest świeżynka. Tutaj znów pierścień rozporowy. Ciach, zdejmiemy. Z tej strony tak skonstruowany, że zachodzi na uszczelkę. Utrudniałby nam jej zdjęcie. Po tamtej stronie nie było takiego problemu. Mamy czyściocha. Wchodzimy pod uszczelkę, podważamy. O, mi to się wyjątkowo czysta robota dzisiaj trafiła. Smar czyściutki, przezroczysty. W zasadzie żadnego brudu, to samo na uszczelce. To wygląda w porządku. Dopchamy smaru. Chcecie wiedzieć, jak sobie taką smarowniczkę zrobić? To macie w materiale. Prawy górny róg, sięgajcie tam. Dobra. O, jak przyjemnie. I to mamy prawie gotowe, tylko jeszcze ten plastik przetrzemy ze spodu. Na uszczelkę pod plastik. Tutaj nawet więcej. Jak będzie tu smar, to się nie będzie pchał tak piasek. Nie? Parę ruchów, dlatego że nadmiar tego smaru, widzicie, wychodzi tu bokiem. Jak sobie kilka tych porządnych okrążeń zrobię, to ten nadmiar smaru mi wyjdzie. Zbieram ten nadmiar smaru, no bo do niego to by się już zdecydowanie piasek kleił. Maksiu! Siema, Max! Chodź tu, Max. Będziesz urozmaiceniem. Gdzieś tam się szwendał po lasach. Co tam? Nie, bo mam brudne łapki. Ja wiem. No, tu ze spodu nie będzie widać. Dobra, wstawaj. Czochrać, czochrać. Wiem, że czochrać, ale brudne łapki. Zmykaj. Będą czyste, to będziemy czochrać. Psik. To i to gotowe. To też gotowe. No to co? Skręcamy. Zapomniałbym tego pierścienia rozporowego przez tego psa. I plastik z powrotem i teraz można powiedzieć, że to jest gotowe. Przeczyszczę sobie śrubki, tylko już nie tą brudną szmatą. No, nałożymy nowego kleju i bierzemy się za składanie. Od razu pokażę wam patent, jak szybko sobie taką śrubeczkę wyczyścić. Bierzemy sobie czystą szmatkę, łapiemy w 2 palce ten gwint, od razu mamy klucz i wykręcamy niejako z zaciśniętych mocno naszych 2 palców. Wykręcamy. Poczujecie, że śrubka się przesuwa, bo tworzycie tym naciskiem niejako gwint i otwieramy i widzicie, że tu miałem śrubkę, więc ten cały brud został i niejako wykręciliśmy śrubkę z tego brudu. No i śrubka jest przyzwoicie czysta. Jak z tej pierwszej warstwy brudu ściągnąłem, to jeszcze odtłuszczaczem, żeby ten klej się mocno tego trzymał. Bo jak widać, no wprawdzie, kurde, nie wiem, dawno był to robiony rower, no ale się popuściło. Nie chciałbym, żeby to znowu wróciło. I teraz tak. Nałożymy sobie tutaj smaru. Taką cienką warstwę. No spasowanie tu jest w miarę przyzwoite, ale i tak wiecie, no woda może się tu pchać. Nie ma tu żadnej uszczelki. Jakiś piaseczek, drobne brudy podchodzić, więc lepiej, żeby przynajmniej na początku był tam smar i utrudniał wnikanie tym wszystkim dziadostwom. Cała jest ładnie nasmarowana. Po jednej stronie w tym miejscu jest literka R, która oznacza stronę napędową,
Więc R-ką w tamtę stronę będziemy wkładać, ale jeszcze trochę tego smaru po całej tej mufie rozprowadzę, no żeby tu wszędzie ten smar był w miejscach kontaktowych z tym, no, aluminiowym elementem w końcu, więc smar też ograniczy nam utlenianie się go. Tak przynajmniej mi się wydaje. Dobra, mamy to włożone. To tak, teraz jeszcze bez kleju, bo ja chcę tylko dokręcić miski supportu. Więc jeszcze na razie bez kleju, bo dopiero jak dokręcę porządnie miski supportu, założę korbę, dopiero wtedy będę napinał pasek. Więc na razie bez żadnego kleju, ale to tylko na chwilę. Ładnie sobie chwycimy. Smar tu. No, w łokciu klikło. Dobra. Znowu smar po wyczyszczeniu. I na całą oś lekką taką hydrofobową warstwę rozciągam. Jeszcze zanim włożę do końca, to na tą bieżnię, która była taka trochę podrdzewiała, dołożę. Po włożeniu tej korby bierzemy podkładeczkę, która idzie tutaj od strony nienapędowej, ta z ząbkami. Ciach, tutaj nam dochodzi. Nadmiar tego smaru wyjdzie bokami, więc trochę sobie to zbieramy, żeby to się znowu aż tak nie oblepiało. Zakładamy ramię nienapędowe i dokręcamy dość mocno. Pasek sobie na bok odkładam. Jak na moje kręci się bardzo gładziutko. Ale możemy w zasadzie teraz wykręcić 3 spośród 4 śrubek, jeśli tu macie. Dobra, i 3 śrubki mam wykręcone. Jedną muszę zostawić, bo jak już ustawię ten system, to chciałbym go jakoś chwycić, żeby mi się nie poruszył i wtedy dopiero chwycę 3 śrubki na kleju i tamtą 4 będę mógł wyciągnąć. Ale żeby posłużyć się metodą akustyczną, no musimy raczej wejść do wnętrza, bo tak mi się wydaje, że tutaj przy rzece i tak dalej to może być trochę przekłamany wynik. No i pupa. Twoje urządzenie nie jest zgodne z tą wersją. Idę szukać innego urządzenia. No nie wytrzyma. Drugi telefon, Redmi Note 10S, czyli nie jakiś stary badziew. Ta aplikacja nie chce działać. Czemu? No to nic. Napniemy na czuje. W sensie i tak zawsze tak napinałem, ale chciałem wam pokazać aplikację na ale. Jeśli ktoś wie, dlaczego to badziewie nie działa, nie wiem, czy aplikacja nie jest wspierana, czy o co chodzi, ale przecież fajnie to działało. Trudno. Dobra, to ja to zakładam tak na rękę, wam pokażę co i jak. I jak sobie zobaczycie, no teraz pasek to jest absolutnie luźny, on bez problemu by nam stąd spadł, jak widzicie, zsunąłby się. Te 2 dziurki, które zresztą już widzieliście, mi najłatwiej jest w nie wycelować segerówkami. Więc ja sobie wceluję w nie segerówkami i już mechanizm napinania mam gotowy. Bo widzicie, tu jest napięte jak strona, tu jest luźne. Idę po troszkę. No i mniej więcej wiem, że to jest w porządku napięcie. Zgodnie z aplikacją oczywiście. Pamiętam, że to było coś w tym stylu. Kurde, zdenerwowani mnie z tą aplikacją. Czemuż oni tego nie wspierają? To było genialne. Nie trzeba było mieć narzędzia za 100 zł, tylko... No, ale już abstrahując od napinania, bo to będzie materiał na inny odcinek, bo muszę przecież coś wymyślić. Od tego jestem, żeby jakoś zastąpić to narzędzie za 100 zł. No to tak napięte, teraz mogę puścić jedną tą śrubkę, którą mam. Leciutko jeszcze o pół obrotu dokręcę, żeby mi się to nie ruszyło. Pamiętajcie też tylko, że przy tego typu systemach występuje drobny ruch lewo-prawo. Może wam go w ogóle pokażę. Nie dość, że mogę ruszyć i napiąć, to mogę to wysunąć trochę do lewej, trochę do prawej strony, więc staram się utrzymać mniej więcej na środku. No linię łańcucha niejako mogę tym korygować, no ale chcemy, żeby pasek szedł maksymalnie po prostej. I zamiast użyć od razu tacki magnetycznej, która tutaj jest, to ja w ogóle zapomniałem, że ona jest. No zupełnie czym innym jest posiadanie narzędzi, a czym innym umiejętne ich użytkowanie. Więc no ja się postaram umiejętnie użytkować i korzystając z tego, że ta tacka jest, to już jej użyć. Śrubka numer 1. Jednak zdecydowałem się na mocny klej. Po prostu wiem, że ja to będę serwisował, jeśli coś się będzie z tym działo.
Więc będę pamiętał, że jeśli śrubki nie będą chciały puścić, to potraktujemy je opalareczką. Dokręcamy najpierw do pierwszego kontaktu wszystkie. Po kropelce, jeszcze po kropelce. Póki Loctite jest w butelce. Dobra, i teraz dokręcamy wszystkie. No to są małe śrubki, więc nie mam pojęcia, jaka tu jest podawana przez BMC zalecana siła dokręcania, ale tyle w życiu śrub już urwałem. W sumie to niewiele, ale mniej więcej pamiętam to uczucie urywania. Staram się do niego nie doprowadzić. Dobra, dokręcone. No, ten Loctite pasowałby, żeby zastygł. Ale nic się nie stanie, jak sobie zastygnie po jeździe testowej. No i tak można jeździć, tylko szum rzeki i wiatru w uszach. Cisza absolutna. Elegancko. Mechanizm przeserwisowany i jak widzieliście, w zasadzie była to dziecinnie prosta sprawa. Na wstępie ja owszem sprawdziłem co i jak, aczkolwiek te informacje, że chrupie pod lewą korbą, że to pewnie ten system, to w ogóle już od użytkownika wiedziałem. I rower został do mnie oddany, no bo nie chcę go zajeździć, bo szkoda. No szkoda. To widzieliście, że ten support, cały ten mechanizm zabrudzony lekko, aczkolwiek do szybciutkiego czyszczenia i cały proceder zajął raptem chwilę. No i już będzie gotowy na kolejne jazdy. Support posłuży, ja myślę, że jeszcze spokojnie z parę sezonów, bo tamte łożyska w dobrym stanie są. A z tym paskiem i tą aplikacją zdenerwowali mnie. Także jeśli macie na to inne patenty poza tym przymiarem, to z chęcią przeczytamy w komentarzach, a ja nagram o tym kolejny materiał. Tyle na dziś. Bardzo dziękuję patronom, bo to przede wszystkim dzięki Wam te wszystkie materiały powstają. Zachęcam do subskrybowania, żeby takie studia przypadków, aczkolwiek to proste, ale również trudniejsze, Was w przyszłości nie ominęły. Trzymajcie się. Cześć.